Ewangelia nie idealizuje apostołów. Kiedy Jezus w drodze do Jeruzalem mówi im, że czeka go odrzucenie, cierpienie i śmierć, mają wątpliwości. Uczniowie skupili się jednak na zapowiedzi cierpienia i śmierci. To sprawiło, że nie zrozumieli Jego słów o zmartwychwstaniu. My mamy podobnie. Boimy się bólu i cierpienia. Unikamy trudnych sytuacji i tracimy z oczu Jezusowe obietnice, pełni życia, otarcia łez, wynagrodzenia krzywd, zaspokojenia najgłębszych pragnień na zawsze. Piotr wziął Jezusa na bok i upomniał go, że Jezus mówi o czymś, co nie jest zgodne z Piotrowym wyobrażeniem Mesjasza i jego planem na swoją rolę w jego królestwie. Odpowiedź Jezusa przetłumaczono: zejdź mi z oczu, szatanie. Tłumacze pewnie obawiali się, aby słowa Jezusa nie zostały jakoś opacznie zrozumiane, gdyż dosłownie Jezus mówi do Piotra: idź za mną, szatanie. Piotrze, nie próbuj mi narzucać swoich wyobrażeń. Historia Piotra to opowieść o słabym człowieku, pełnym lęku, mającym wątpliwości w wierze, a także opowieść, jak Jezus zmienia Piotra, umacnia go, ciągle powołuje go do swojej drogi. Podobnie Jezus wzywa nas, abyśmy nie szli za własnymi wyobrażeniami, ale podążali za Jezusem, nawet gdy nie wszystko idzie zgodnie z naszym planem. Abyśmy trwali w zaufaniu, a przekonamy się, jak nasz Pan potrafi działać. Na koniec przeczytam fragment Ewangelii w tłumaczeniu Biblii Paulistów. Jezus zaczął tłumaczyć uczniom, że musi iść do Jerozolimy. Tam starsi ludu, wyżsi kapłani, nauczyciele pisma zadadzą mu wiele cierpień i zabiją go. Jednak trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy Piotr wziął go na bok i stanowczo go upomniał. Niech cię Bóg broni, Panie. Na pewno się to tobie nie przydarzy. On zaś odwrócił się i rzekł do Piotra: idź za mną, szatanie. Przeszkadzasz mi, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku.